Domowa mielonka z dodatkiem suszonych grzybów. Kiełbasa kanapkowa idealna na jesień. Aromat i smak jest po prostu świetny. Wykonałem ją w szynkowarze, a o szczegółach opowiadam w filmie, na który zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Strasznie dzisiaj gorąco, strasznie upalnie, cieknie dosłownie po mnie. I gdyby nie to, że te działania były w planach i mięsem się trzeba zająć, to wolałbym robić coś innego. Ale tak jest, tak sobie wymyśliłem, zaplanowałem, to teraz muszę cierpieć. Dzisiaj wieczorem na pewno, jak się trochę ochłodzi, bo teraz jest za gorąco. Teraz wyjść na grillowanie to byłaby makabra, jeżeli nie ma żadnej osłony. Ale jak tylko będzie chłodniej, zacznie się powoli robić wieczorek, to na pewno będzie taras, na pewno będzie kawka, szklaneczka i porządny relaks. A teraz trzeba się trochę pomęczyć i popocić, bo gorąco. Więc szybko. Pół na pół mniej więcej, trochę więcej to mam schabu, ale to jest pół na pół łopatka i schab. Puszczam to wszystko na sitku 8 mm i będę robił oczywiście wędlinę z szynkowara. Kiedyś zrobiłem taką wersję kiełbasy z dodatkiem grzybów i ona mi osobiście bardzo smakowała. Różne mamy smaki, ale dla mnie to był naprawdę wybitny smak, na tyle wybitny, że powtarzałem to już chyba z 8 czy 10 razy od tamtej pory. Ale teraz chcę sobie zrobić też wędlinkę parzoną, bo parzone jest lżejsze dla żołądka od wędzonego, więc ten sam smak, prosto tylko sól i pieprz, 3 gramy dałem grzybów. Zobaczymy, czy więcej, czy mniej, bo część tych grzybów postaram się dać troszeczkę w grubszej wersji, a część zmielę na proszek. Ale może mi się to nie udać. Zobaczymy, jak to będzie. Na bieżąco zdam relację. Oczywiście będę chciał to zrobić w młynku, bo nie wiem, czy mi się one niby dają się kruszyć, więc może część po prostu skruszę, tak żeby mieć te grubsze kawałeczki, a resztę zmielę na proszek. Szybkie działanie. To jest jeden z szynkowarów, które dzisiaj robię, więc do parzenia będzie ich więcej, ale te inne nie są tematem dzisiejszego filmu. Rozdrabniam tak, żeby pasowało do maszynki i działam. Mięso rozdrabniam na mniejsze kawałki i puszczam przez maszynkę z sitkiem 8 mm. Dodaję wspomniane przyprawy. Grzyby w dwóch postaciach, siekane i zmielone na pył. Po wymieszaniu napełniam szynkowar, dokładnie ubijając poszczególne warstwy. Chyba go za mocno napełniłem i teraz go nie zamknę. O, chyba się udało. A jednak nie wszystkie zaczepy chwyciły. Ciężko było, ale dałem radę. Jest moc. Oznaczam, co jest w szynkowarze i potem odstawiam na 2 godziny. Obróbka termiczna odbywa się w gorącej wodzie o temperaturze 80-85 stopni i trwa 2 godziny. Lub do osiągnięcia w środku szynkowara 70 stopni Celsjusza. Minął określony czas, więc wyjmuję szynkowary i przez nieszczelności pokrywy odlewam zgromadzone pod nią skropliny i nadmiar cieczy wyparty z mięsa. Teraz komora zlewozmywaka wypełniona zimną wodą, a po 30 minutach szynkowary wstawiam do lodówki. Następnego dnia można próbować. Chcę wyjąć sprężynę, ale od razu wyjmuję całe mięso z szynkowara, bo się przykleiło.
Ach, te kawałki grzybów i galaretka. Na trochę galaretki się skuszę już teraz. Fajna, smakowita, sztywna galaretka. Ale chciałbym spróbować mięska. O tym grzybowym posmaku, który pamiętam z kiełbasy, którą kiedyś robiłem. I mam nadzieję, że będę miał tutaj to samo. Jest dobrze, ależ to jest smakowite. Niby niewiele. Przełknę, bo się zaraz ślinką udławię. Niby niewiele dodatku, niby niewiele tego pyłu z leśnych grzybów, ale i aromat, i smak jest naprawdę niesamowity. No, bardzo, bardzo mi to smakuje. I już się cieszę, że to zrobiłem. I w związku z tym, że to jest wędlina parzona, więc także dla żołądka trochę lepsze, chętnie będę z tego nie jeden raz korzystał. Tu jeden szynkowar, tutaj na stole trochę nieporządek, bo jest warnik, a w warniku inne, tym razem małe szynkowary, które za chwilę dopiero będę wyjmował, ale najpierw jeszcze się zajmę śniadankiem. Także polecam, naprawdę fajny sposób, świetny dodatek do szynkowara w postaci kawałków, bo tu są też widoczne, na przykład tutaj w postaci kawałków grzybów, czy też pył musi być na pewno, bo to się rozejdzie po całości, a można też i kawałków powrzucać trochę, bo dają fajne punktowe akcenty, no i wyróżniają się w strukturze. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę, komentarze są do Waszej dyspozycji, dajcie pomysły na następne wędliny, jeżeli chcecie, żebym coś sprawdził, oczywiście o ile będą realne, no i mieściły się w moich smakach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja się biorę za śniadanie. Pyszna, sztywna galaretka i porządna, smaczna wędlina z szynkowara. Domowe jest lepsze. Więcej filmów o wędlinach z szynkowara kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.